Jakie ciuchy na Islandię? Kurtka przeciwdeszczowa i kurtka ciepła, czapka, rękawiczki. Oczywiście latem nie używamy kurtki zimowej, ale na Islandii są dni, że chętnie założymy. Wszystko zależy od tego, na jaką pogodę trafimy. Pojechaliśmy w środku lata, tam gdzie wiatr odrywa uszy i gdzie nie zdejmuje się wodoodpornych butów. Podróżowaliśmy na przełomie lipca i sierpnia i obie kurtki nam się sprawdziły. Ale nie możemy narzekać, bo przez kilka dni świeciło nam słońce, dzięki czemu mogliśmy utrwalić na zdjęciach i materiałach filmowych piękne widoki. A każdego dnia Islandia nas zachwycała. To kraina cudów natury, począwszy od fiordów, kraterów wulkanicznych, gejzerów, lodowców, wodospadów, kanionów, kończąc na obserwacji wielorybów. Podróżowaliśmy znaną trasą dookoła Islandii i uważamy, że były tam spektakularne krajobrazy. Za każdym zakrętem odkrywaliśmy piękno wyspy, a kolory zieleni zachwycały. Nie widzieliśmy zorzy, bo byliśmy w okresie, kiedy na Islandii są białe noce, ale za to mogliśmy o każdej porze cieszyć się widokami, których z pewnością nie znajdziemy w innych miejscach na świecie. Pomimo surowej natury i bardzo wymagającej pogody, mieszkańcy Islandii są optymistyczni i zadowoleni z życia. Kraj jest mały, zamieszkały przez około 370 000 osób i ciekawostka, język polski jest drugim najczęściej używanym na Islandii. Polacy są obecnie najliczniejszą mniejszością narodową. Oficjalnie mieszka tam około 24 000 Polaków, co stanowi 36% imigrantów. Kolejnym polskim akcentem na Islandii jest wafelek Prins Polo. Mówi się, że całe pokolenia Islandczyków wyrosło na dwóch rzeczach: amerykańskiej Coca-Coli i polskim Prins Polo. Obecnie ciasteczko można kupić w każdym islandzkim sklepie i barze. Stanowi popularną markę słodyczy. Prins Polo pojawia się też w książce laureata Nobla z Islandii, pisarza Halldóra Laxnessa. Jego główny bohater witany jest słowami: zaraz zostanie podana kawa i Prins Polo, rzecz jasna. Tutaj trzeba podkreślić, że Islandia jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku czytelnictwa na świecie, a język islandzki jest jednym z najstarszych niezmienionych języków na świecie i wielu Islandczyków wciąż używa staronordyckich sag. Poziom edukacji w Islandii jest wysoki, odnotowuje się niską przestępczość. A teraz coś o legendach. Otóż na Islandii są takie miejsca, że ma się wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie o jakieś miliony lat wstecz, kiedy to przyroda dopiero zaczęła zdobywać tę parującą skorupę. W takiej scenerii łatwiej o mity i legendy. Nawet jeśli nigdy na Islandii nie byliście, to na pewno słyszeliście o elfach i trollach, które zamieszkują tę wyspę. Brzmi nieco absurdalnie, ale z pewnością pobudza wyobraźnię i zachęca do odwiedzenia takiego magicznego miejsca. Legenda głosi, że zanim ten ląd zasiedlili ludzie, zamieszkiwały na nim duchy opiekuńcze, krasnoludki i trolle. Istoty ludzkie przybywały na wyspę. To byli przyzwoici ludzie, którzy wierzyli w Odyna, Thora i innych azów. Osadnicy przybywający do Islandii przywieźli ze sobą swoje religie, czary i przesądy. Przyjęcie chrześcijaństwa nie zmieniło wiele w wierzeniach ludu. Pogańskie rytuały kultywowano w domowym zaciszu. Rozwijały się także wierzenia w duchy, trolle i inne nadprzyrodzone stworzenia. W opowieściach ludowych trolle zachowują postać ludzką, ale są większe, silniejsze i mało urodziwie wyglądają. Uosobienie mają różne. Niektóre z nich to groźni i zachłanni ludożercy jak gryla, a inne chętnie służą ludziom pomocą. Trolle nocne muszą strzec się słońca, bo jeśli zostaną złapane choćby przez promyk, to zamieniają się w skały. Sylwetki skamieniałych trolli można znaleźć na wybrzeżach i w górach. Przykładem są skały na plaży Reynisdranger
Tam trolle usiłowały przyciągnąć statek do brzegu i zostały zaskoczone wschodem słońca. W Islandii do dzisiaj znane są wierzenia w świątecznych chłopców, synów strasznej trolicy Gryli, którzy przed świętami Bożego Narodzenia przynoszą prezenty grzecznym, a ziemniaki tym, którzy muszą swoje zachowania poprawić. Istnieją też opowieści o elfach, krasnoludkach i ukrytych ludziach. Znane są przypadki konieczności zmiany planu budowlanych dróg czy domów, tak, żeby ominąć siedziby ukrytych ludów, elfów, mieszkających często w wielkich kamieniach. Czy Islandczycy wierzą w te opowieści? Wydaje się, że wierzą mniej więcej tak, jak my wierzymy w smoka wawelskiego. Islandia to wyjątkowy kraj, łączy w sobie unikalną harmonię między nowoczesnym stylem życia, a silnym przywiązaniem do natury i tradycji. Wyspiarze szanują ukryty lud żyjący w skałach, górach i kamieniach, a wiara w elfy to część nordyckiej mitologii. Nikt nie zastanawia się, wierzę czy nie wierzę, czy istnieją czy nie istnieją. To po prostu nieodzowna część ich kultur. To tylko niektóre z fascynujących faktów o Islandii. Zapraszamy na film Anna i Zbysław. W IX wieku po erupcji wulkanicznej lodowca powstało pole lawowe. Pomiędzy warstwami pola lawy przepływają strumienie wody lodowcowej oraz wody deszczowej, które spływają z lawowego urwiska wprost do rzeki. Wodospady Barnafoss i Hraunfossar mają długość około kilometra. Barnafoss to wodospad kaskadowy ze smutną legendą w tle. Legenda mówi o dwójce dzieci, które zaginęły w jego szalonych wodach, spadając z kamiennego mostu. Dzisiaj nad wodospadem jest solidny i bezpieczny most, więc nie ma obaw, że historia się powtórzy. Krajobraz Islandii charakteryzuje się kontrastami. Wyspa znajduje się w jednym z tzw. gorących punktów na Ziemi, co powoduje dużą aktywność geotermalną. Co więcej, ze względu na położenie w pobliżu Arktyki, w całym kraju znajduje się wiele lodowców. Dlatego Islandia nazywana jest krainą lodu i ognia. Mieszanka aktywności geotermalnej stworzyła liczne gorące źródła na wyspie. Magma znajduje się blisko powierzchni Ziemi i wody podziemne mają wysoką temperaturę. Wrząca woda wypływa z Ziemi i przez sieć ciepłowniczą płynie do domów ludzi, ogrzewając mieszkania. Wodę zamiast podgrzewać należy schłodzić, aby się w niej kąpać. Dzikie, gorące źródła na Islandii można znaleźć niemal wszędzie. Błękitna Laguna jest najbardziej znanym gorącym źródłem na Islandii. Pomimo, że Islandię określa się jako zieloną wyspę, to na Islandii nie ma lasów, głównie z powodu trudnego i zmiennego klimatu. Zagadnienie braku drzew jest o tyle ciekawe, że dawno temu 50% powierzchni wyspy porośnięte było lasem. Jednakże okazuje się, że pierwsi osadnicy w IX wieku zdewastowali środowisko, wycięli lasy do budowy domów i łodzi. Aktualnie na wyspie dominuje roślinność tundrowa, a drzewostan jest niski. Sadzone są brzozy, omszone, jarzębiny, wierzby, jałowce, modrzewie i sosny. Dzisiaj Islandia znajduje się w czołówce państw, które starają się zalesić nieużytki. W Glambower znajdują się domy torfowe, to skansen. Pokazują one nie tylko tradycyjne techniki budowlane, ale także sposób życia, który ukształtował islandzką tożsamość. Bo łatwo było powiedzieć, budujemy dom, ale z czego? Dookoła brak drzew, tylko żwir, kamienie, mech, trawa i powulkaniczne pogorzeliska. Wykrawano z gleby fragmenty darni i torfu, formowano coś w rodzaju brykietu, suszono i układano jedne nad drugim. I tak powstał dom. Ściany były grube, żeby konstrukcja nie zapadła się. Na dach kładziono darń. Ilość drewna do budowy domu była ograniczona do minimum. Drewno wykorzystywano tylko do konstrukcji szkieletu domu i dachu. Do XIX wieku taki dom był ogrzewany kuchennym ogniskiem. Foss to islandzkie słowo oznaczające wodospad.
I chociaż nie ma oficjalnych danych, szacunki mówią, że na Islandii może znajdować się aż 10 000 wodospadów. 29 lipca był słoneczny dzień. Tak pięknie się złożyło, że był to dzień moich urodzin, który świętowaliśmy nad wodospadami. Godafoss to wodospad bogów. Paradoksalnie nazwa nie odnosi się do potęgi nordyckich bogów takich jak Odyn, a związana jest z ich porzuceniem. Historia głosi, że w 1000 roku jeden z przywódców ludów północy otrzymał od zgromadzenia parlamentu zadanie zdecydowania o tym, czy mieszkańcy wyspy przejdą na chrześcijaństwo, czy pozostaną wierni bogom nordyckim. Po medytacji kapłan wyrzucił statuły i posążki bogów do strumienia wodospadu. Dla upamiętnienia wodospad otrzymał swoją obecną nazwę. Godafoss przepływa przez 30-metrową skałę w kształcie podkowy. Kiedy przepływ w rzece jest wysoki, pojawiają się w nim inne wodospady, które dodają otoczeniu jeszcze większej magii i piękna. Tutaj mieszkają pogańscy bogowie. Kolejnym wodospadem, który był na trasie w urodzinowym dniu, był wodospad Gedifoss. To jeden z najpotężniejszych wodospadów na Islandii, jeśli chodzi o przepływ wody. Ma 45 metrów wysokości i 100 metrów szerokości. Widok spadającej wody robił wrażenie, a tęcza, która pojawiła się, sprawiła, że widok stał się jeszcze piękniejszy. Na koniec dnia byliśmy w okolicach wulkanu Krafla, a widok gorącego błota był niepowtarzalny. Słońce powoli chyliło się ku horyzontowi i jego promienie podkreślały kolorystykę obszaru wulkanicznego. Błękit wody kontrastował z czerwonym kolorem ziemi. Wiatr zrywał czapkę z głowy. W geotermalnych źródłach był widoczny bulgot wody. Krajobraz jak z innej planety. Czuliśmy, że ziemia, po której chodziliśmy, była ciepła jak rozgrzana plastelina. Z niektórych szczelin wydobywały się białe smugi pary. Od bulgoczącego błota trzymaliśmy się z daleka, bo można było się poparzyć. Wszędzie unosił się intensywny zapach dwutlenku siarki. Na powierzchni widzieliśmy jedynie skrawek potęgi natury, bo przecież pod ziemią na głębokości 1000 metrów temperatura przekraczała 200 stopni. Na powierzchni tlenek siarki i inne gazy osadzały w postaci biało-niebieskich nacieków. Kontrastowały one z pomarańczowo-czerwonym kolorem ziemi, tworząc prawdziwie kosmiczny krajobraz. Wschód Islandii, a szczególnie region fiordów wschodnich, jest widokowo bardzo malowniczy. Fiordy powstały przez cofający się lodowiec. Długie zatoki w lądzie między klifami lub stromymi zboczami tworzą piękny krajobraz. Region ten posiada również wiele wodospadów, klifów i wąwozów. Mijaliśmy niewielkie miasteczka idealnie wkomponowane w przyrodę. Zatrzymywaliśmy się w punktach widokowych, by zrobić zdjęcia. A warto było. W wodach fiordów odbijały się góry i niebo.
Jökull Sárlón to jezioro w południowej Islandii. Powstaje ono z topniejącego lodowca. Wyróżnia się jednak tym, że pływają w nim góry lodowe wyłamujące się z lodowca. W dużej mierze góry lodowe są białe, ale wiele z nich posiada również odcienie niebieskiego z czarnymi smugami popiołu pochodzącego z erupcji sprzed wieków. Jezioro to jest najgłębszym jeziorem w kraju. Maksymalna głębokość to 248 metrów, a powierzchnia wynosi 18 km². Laguna Jökull Sárlón uformowała się w 1935 roku. Było to spowodowane rosnącymi temperaturami. Oczekuje się, że laguna będzie rosła aż do momentu, gdy stanie się dużym, głębokim fiordem. Po lagunie pływaliśmy amfibią, co osobiście dla nas było dodatkową atrakcją, ponieważ wcześniej nie mieliśmy okazji pływać takim pojazdem kołowym, zdolnym do prowadzenia działań zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Czarna plaża Reynisfjara jest piękna i niebezpieczna zarazem. Przekonaliśmy się o tym osobiście. Czarny piasek, monumentalne bazaltowe kolumny w oceanie, które według historii to skamieniałe trolle i wysokie klify, tworzą piękny krajobraz. Jednakże ogromnym zagrożeniem na plaży są tak zwane fale sneaker waves. Są one niespodziewane i bardzo silne i bardzo zdradliwe. Pojawiają się bez ostrzeżenia i mogą zaskoczyć osoby znajdujące się blisko wody i tak było w naszym przypadku. Te potężne fale były w stanie porwać ludzi do oceanu. U nas skończyło się tylko na zalanych butach i spodniach. Na skałach przy plaży żyją ptaki morskie, m.in. maskonury, fulmary i alki. Nas zachwycały maskonury. To bardzo ładne ptaki północnego Atlantyku z jaskrawo ubarwionymi dziobami. A Islandia to ponoć ich ulubiona wyspa. Staraliśmy się ustrzelić aparatem fotograficznym i kamerą, jak wyłaniały się z oceanu z dziobem pełnym małych srebrnych rybek, ale były zbyt duże odległości na takie ujęcia. Najczęściej widzieliśmy je, jak małymi skrzydełkami trzepotały w powietrzu nad klifem. Wodospad Selja Landfoss, który można podziwiać zarówno od frontu, jak i zza zasłony wodnej, swój początek bierze z lodowca. Wodospad położony jest na klifach dawnego wybrzeża. Mierzy 60 metrów wysokości i 15 metrów szerokości. Mimo że ścieżka za wodospadem zapewniała w miarę bezpieczne przejście, to obecny silny wiatr smagał turystów mniejszymi lub większymi strumieniami wody. Dlatego też, aby uniknąć upadku na śliskich skałach, zrezygnowaliśmy z obejścia wodospadu od tyłu. Ale i tak uważamy, że wodospad od frontu jest niezwykle fotogeniczny i malowniczy. Tak zwany Złoty Krąg to nazwa trasy południowo-zachodniej Islandii i obejmuje głównie atrakcje turystyczne w tej części wyspy, do których zaliczamy Park Narodowy Þingvellir, gejzery oraz wodospad Gullfoss. Park Narodowy Þingvellir jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo tutaj spotykają się płyty tektoniczne Ameryki Północnej i Euroazji
z każdym rokiem oddalając się od siebie o 2,5 cm, co powoduje liczne trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. W każdym tygodniu sejsmografy wykrywają średnio 500 trzęsień ziemi. Tak więc przez Islandię przechodzi gigantyczne pęknięcie między dwoma fragmentami skorupy ziemskiej. To pęknięcie znajduje się pod powierzchnią oceanu i tylko na Islandii wychodzi nad powierzchnię wody. Ogromną popularnością cieszy się atrakcja nurkowania w zalanych szczelinach. W szczelinie Silfa między dwoma kontynentami woda zachowuje wyjątkową przejrzystość. Spacerując parkiem szliśmy środkiem tego pęknięcia i doszliśmy do wodospadu. Park ważny jest też pod względem historycznym. Otóż w tym miejscu w 1930 roku gromadził się islandzki parlament, wygłaszano tu przemówienia i ogłaszano treść zasądzonych wyroków. Na terenie parku wykonywano też kary śmierci za dzieciobójstwo, cudzołóstwo, czary i kradzież. Islandia w całości zasilana jest energią odnawialną, głównie z geotermalnych źródeł ciepła. Woda geotermalna jest używana do ogrzewania domów, ale też do podgrzewania chodników i dróg. Najbardziej znanym obszarem geotermalnym jest dolina Haukadulur na trasie Złotego Okręgu, gdzie znajdują się słynne gejzery Geysir i Strokkur. Strokkur wybucha co około 6 do 10 minut. Raise your horns into the air, there is plenty here to share. All are welcome, take a chair and sing a song loud and strong. Men of war and men of care, maidens fierce and maidens fair. Oglądanie wielorybów było z pewnością dużą atrakcją. Taka wyprawa była dla nas źródłem nie tylko niezwykłych doznań, ale także dużej dawki adrenaliny. Wycieczka odbyła się z Reykjaviku. Statek wypłynął ze starego portu. Wieloryby obserwowaliśmy w zatoce Faxaflói. U wybrzeży Islandii można obserwować wiele gatunków waleni. To ogromne ssaki. Krążyły wokół łodzi, którą płynęliśmy. Anna uchwyciła kamerą kilka razy poziomą płetwę ogonową wieloryba. Jako że wieloryby to ssaki, oddychają płucami, a nie skrzelami jak ryby. Od czasu do czasu muszą wynurzyć się na powierzchnię, by nabrać powietrze. Para wodna, którą widzieliśmy w postaci skroplonej nad głową wieloryba, to nic innego jak wydech wieloryba. There is plenty here to share.